Andrzejki, Jędrzejki, Andrzejówki, Jędrzejówki to określenie dość powszechnie znane wieczoru poprzedzającego wspomnienie świętego Andrzeja Apostoła. Jest ta data okazją do spotkań towarzyskich. Dzisiaj ich celem jest przede wszystkim wspólna zabawa. Dawniej data ta wiązała się z praktykami wróżbiarskimi dotyczącymi magii matrymonialnej, magii miłosnej. Proweniencja tego zwyczaju sięga korzeniami prawdopodobnie aż starożytnej Grecji, gdzie również na przełomie roku stosowano praktyki wróżbiarskie przy użyciu lanego wosku pszczelego. Popularność tego zwyczaju w zachodniej Europie tłumaczy się niekiedy pozostałościami po kulcie germańskiego bóstwa Frejera, opiekuna płodności, obfitości i miłości. W polskiej kulturze ludowej wierzono, że w okresie jesienno-zimowym, w okresie przesilenia zimowego, a także na styku starego i nowego roku liturgicznego, obrzędowego, na ziemi przebywają dusze zmarłych oraz inni mieszkańcy zaświatów, a także czarownice. Aby ustrzec się przed zgubnymi działaniami tych sił nadprzyrodzonych, palono wokół domostw ognie świętego Andrzeja. Jednak ich moce można było wykorzystać na swoją korzyść. Wierzono, że te istoty żyją poza czasem, a zatem mają dostęp do wiedzy na temat wyroków przyszłości. I wiedzę tę właśnie chciano pozyskać, a także na tę przyszłość próbowano wpłynąć za pomocą różnych praktyk magii miłosnej czy matrymonialnej. Świętego Andrzeja to nie jedyny tego typu wieczór wróżebny w okresie jesienno-zimowym i w okresie przełomu. 13 grudnia świętej Łucji, Wigilia Bożego Narodzenia, Wigilia Sylwestra, a także w przypadku przesilenia letniego Noc Świętojańska. To były okazje do tego, żeby poznać swoją przyszłość. O powodach do łączenia tej postaci z praktykami wróżbiarskimi mogło decydować pokrewieństwo etymologiczne brzmienia imienia Andrzej, w łacińskiej wersji Andreas, w greckiej Andres, z greckim słowem aner, w drugim przypadku andros, czyli mąż, mężczyzna. Zatem Andrzej miał przyprowadzić najlepszego wybranka do panny. W tradycji chrześcijańskiej to właśnie Andrzej, napotkawszy Chrystusa, miał do niego przyprowadzić swojego brata, później najpierwszego wśród apostołów, głowy Kościoła. A zatem także i panną święty Andrzej miał przyprowadzić najprzedniejszego wybranka. Stąd na świętego Andrzeja panną z wróżby nadzieja, ale to na świętej Katarzyny są pod poduszką dziewczyny. Dziś już bardzo mało znana jest tradycja męskich wróżb matrymonialnych przypadających na wieczór poprzedzający wspomnienie świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Pokrewieństwo imienia Katarzyna ze słowem kataros, a więc czystość, mogło już predestynować świętą do tego, aby zostać opiekunką tych, którzy szukają czystej oblubienicy, ale święta Katarzyna według legend dotyczących tej postaci miała być także bardzo mądra i dzielna, a to przymioty panny bardzo pożądane. Dziewczyna, która ze względu na mistyczne zaślubiny z Chrystusem odrzuciła intratną propozycję małżeństwa, miała być dobrą przewodniczką w poszukiwaniu przyszłej żony, dziewczyny, która poprowadzi gospodarstwo domowe. Kawalerowie, którzy chcieli poznać swoją matrymonialną przyszłość, a także wpłynąć na korzystny ożenek, z bacznością obserwowali sny tego szczególnego wieczoru. Żeby ta obserwacja była skuteczna, podkładali sobie pod poduszkę żeńską koszulę nocną albo halkę. Fragmenty damskiej garderoby służyły im także do tego, żeby wytrzeć się po umyciu. Miało to gwarantować, że przyszła małżonka będzie dobra i robotna. Chłopcy ucinali także tego dnia gałązkę wiśni i czekali aż do wieczoru wigilijnego. Jeśli zakwitła do tego czasu, oznaczało to ożenek już na najbliższe zapusty. Rwąc taką gałązkę i wkładając ją do dzbanka z wodą, mówili: święta Katarzyno, pobożna dziewczyno, z tej gałązki wiśni kwiatuszek wyciśnij.
Andrzejkowe zwyczaje, czyli te związane z wróżbami panien, przetrwały dużo dłużej od tych kawalerskich, no i wiedza o nich jest dużo bardziej rozpowszechniona. Wierzyły dziewczyny, że wstawiennictwo świętego patrona mogły sobie zyskać dzięki postom i modlitwie. Niektóre z nich suszyły przez cały dzień, czyli nic nie jadły i nic nie piły, aby wzmocnić możliwość poznania swojego wybranka we śnie. Przed snem klękały na grochu i mówiły 5 pacierzy do świętego Andrzeja, prosząc go, aby ujawnił, kto będzie ich mężem w przyszłym życiu. Żeby pomóc sobie w skuteczności tej praktyki, kładły się bez pościeli na kamieniu obok łóżka i w ten sposób próbowały wywołać sen, który ujawni im wybranka. Niektóre z nich wyprawiały rodzaj uczty wieczorem, stawiając na stole 2 nakrycia i zapraszając symbolicznie przyszłego narzeczonego na ten posiłek. Mówiły, kto będzie moim mężem, niech ze mną zasiądzie do stołu. Popularne było spanie na męskich portkach. Dziewczyny mogły zobaczyć także oblicze swojego narzeczonego, według swojego przekonania, w studni, a także w misce wody z zanurzoną w niej obrączką czy w lustrze. Ważne było, żeby wyglądać tego obrazu o północy. Również o północy nago można było zerknąć do wylotu komina i tam ujrzeć oblicze narzeczonego. Na wypadek, gdyby to nie zadziałało, dziewczyny ustawiały pod łóżkiem miskę wypełnioną wodą, a nad nią ustawiały z patyków albo słomy mostek. To po nim miał we śnie przyjść do nich narzeczony, by je tamtędy przeprowadzić. Jeśli dodatkowo wygłodniała po całym dniu poszczenia panna zjadła wieczorem solonego śledzia, to pragnienie miało sprawić, że narzeczony poda jej we śnie kubek wody. Pod poduszkę warto było włożyć karteczkę z imionami upatrzonych kawalerów i także puste kartki. W zależności od tego, którą z nich w nocy wyciągnęła panna, z tym miała stanąć na ślubnym kobiercu. Wieczorem albo w nocy panny wymykały się z domów, aby zasiać poletka świętego Andrzeja. Na wybranym fragmencie pola albo na drodze prowadzącej do domu wysiewano ziarna zbóż albo ziarna lnu i konopi. Zresztą takie ziarenka dziewczyny nosiły także zawiązane w pasie tego właśnie wieczoru. Zagrabienie takiego zasiewu męskimi portkami miało przyprowadzić do domu mężczyznę. Tego wieczoru nie mogły już do nikogo się odezwać. Do wróżb matrymonialnych dziewczęta wykorzystywały także siły przyrody. O północy wychodziły na próg i nasłuchiwały szczekania psa czy krakania wrony, a następnie ze strony, z której ono nadbiegało, wnioskowały, skąd nadejdzie narzeczony. Aby poznać charakter swojego przyszłego męża, przynosiły do domu koguta albo kurę i stawiały przed nim miskę z wodą oraz ziarno. Jeśli zaczął od ziarna, oznaczało to męża robotnego, gospodarnego. Jeżeli natomiast od wody, mogło to znaczyć męża pijanicę. Dziewczyny piekły lub gotowały specjalne placuszki, bułeczki albo pierogi i kota lub psa przyniesionego do domu albo gąsiora puszczały, aby wybrał sobie. Ta dziewczyna, która była autorką wybranego pieroga, pierwsza wychodziła za mąż. Nieszczęście albo narzeczeństwo szybkie, ale niezakończone ślubem oznaczało tylko nadgryzienie i zostawienie takiego przysmaku. Wosk, cynę lub ołów, z których kształtu wylanego na wodę później wnioskowały dziewczyny o charakterze swojego przyszłego małżonka, wylewały przez starą miotłę drapakę albo wyłamane z niej gałązki. O północy dziewczyny wychodziły przed dom i obejmowały kołki w płocie, a później odliczały je, sprawdzając, czy będzie to liczba parzysta czy nieparzysta. Ta pierwsza wróżyła
powodzenie przy zamążpójściu. Można było też odliczać kawaler, wdowiec i stąd dowiedzieć się o swojej przyszłości. Dziewczyna, która chciała coś więcej wiedzieć na temat swojego narzeczonego, mogła objąć naręcze drew na opał i przeliczyć je również, czy są parzyste, ale także z wybranego drwa i jego kształtu wywnioskować, czy kawaler będzie chudy, gruby, stary, pokrzywiony czy krzepki. Moc uczuć upatrzonego chłopca można było sprawdzić za pomocą miski wypełnionej wodą i 2 łupin od orzechów. W tych połówkach łupin podpalano kądziel lnianą i puszczano je na wzmąconą wodę. Jeśli do siebie podpłynęły, oznaczało to wierność miłości. Wśród znanych do dzisiaj wróżb wyróżniają się te z użyciem butów. Panna mogła rzucić taki but przez lewe ramię, stojąc tyłem do drzwi. Jeżeli skierował się noskiem do wyjścia, oznaczało to rychłe zamążpójście. Większość wróżb odbywało się w samotności i w odosobnieniu, tak żeby nikt o nich nie wiedział. Jeśli w domu było więcej panien, albo w późniejszych czasach, kiedy panny schodziły się do domu jednej dziewczyny, aby wspólnie wróżyć, można było też wnioskować o pierwszeństwie zamążpójścia. W tym celu w niecce podrzucano buty wszystkich zebranych i który but pierwszy wypadł z tej niecki, oznaczał tę, która pierwsza wyjdzie za mąż. Niekiedy zapraszano do wróżb także doświadczoną mężatkę. Ta przygotowywała 3 talerze, na których kładła symbol zamążpójścia, panieństwa i staropanieństwa. Dziewczyna na chybił trafił, wybierała jeden talerz i swój los. Chłopcy podczas takich wróżebnych wieczorów dziewczęcych bardzo chętnie psocili im się i przeszkadzali im w zachowaniu rytualnego milczenia na przykład. Ale była to ostatnia okazja do takich psot i zabaw, dlatego że święta Katarzyna i święty Andrzej dawniej zamykali okres zabaw i otwierali adwent. Wtedy trzeba było już odwiesić wszystkie instrumenty na ścianę. Wtedy również nie można było urządzać hucznych zabaw z tańcami. Stąd znane powiedzenie święta Katarzyna klucze pogubiła, święty Andrzej znalazł, zamknął skrzypki zaraz.